W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o fakcie, że Boba Network stało się oficjalnym rozwiązaniem służącym do skalowania Avalanche. Przypomnimy o rozpoczynającej się sprzedaży tokenów Alaska Gold Rush oraz poruszymy wątek zakończenia wersji Beta Chronos. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Boba Network staje się oficjalnym rozwiązaniem służącym do skalowania Avalanche. Boba Network informuje, że Avalanche oferuje szybką realizację transakcji, niskie koszty i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Boba AVAX warstwy drugiej zachowuje wierność wspomnianym wartościom i jeszcze bardziej je wzmacnia. Boba AVAX warstwy drugiej obsługuje wszystkie duże transakcje, protokoły zależne od przepustowości oraz obsłuży również każdego użytkownika, który ma zamiar zostać częścią nowej generacji protokołów. Ledger przypomina, że w świecie Web2 użytkownicy nie są właścicielami przekazywanych danych. Filecoin, będący przedstawicielem Web3, jest alternatywą dla rozwiązań Web2. Lider ekosystemu Protocol Labs Jonathan Victor oraz produkt manager firmy Ledger Roman Bejon omówili aspekty, w których działalność projektu Filecoin może być wykorzystywana w celu kontrolowania danych. Avalanche obchodzi drugą rocznicę swojego istnienia. We wrześniu 2020 roku został udostępniony publicznie pierwszy blok, który został zakodowany na sztywno. Od tego czasu minęły 2 lata, które dla Avalanche były pełne pracy, rozwoju oraz wprowadzania innowacji. Polygon Studios informuje, że It's Block zebrało łącznie $7,5 miliona od głównych inwestorów, takich jak Visa Labs, Nexus One, Edimus Capital i Atlas Capital. Polygon Studios wspólnie z It's Block planuje stworzyć kolejną generację gier Web3. Nadchodzą dobre wieści dla posiadaczy tokenów Sky. Sky Network zamierza przedstawić najnowszą ewolucję swojego projektu. Wraz z nową wersją polskiego projektu pojawi się również aktualizacja technologiczna. Asta Network przekracza wartość 40 milionów zrealizowanych transakcji. To osiągnięcie jest z całą pewnością realizacją następnego kamienia milowego. Crypto.com dodaje nowe pary handlowe z BUSD. Już teraz możesz handlować BUSD w parach z tokenami XRP, Chiliz, AVAX oraz Link. Został wykonany kolejny krok w drodze do masowej adopcji kryptowalut. Elrond zintegrował się z przeglądarką Opera. Ta integracja oferuje wszystkim użytkownikom Opery łatwy dostęp do tokenów EGLD, ESDY oraz Elrond dApps. Przypominamy o sprzedaży tokenów Alaska Gold Rush. Sprzedaż wystartuje dzisiaj o godzinie 12 czasu polskiego. Maksymalna alokacja wynosi $300, na sieci BIP20. Możliwość zakupu mają tylko subskrybenci TGLP oraz posiadacze TGLP NFT. Waves nawiązuje współpracę z Allbridge, aby dać użytkownikom innych sieci dostęp do wszystkich możliwości oferowanych przez Waves DeFi. Partnerstwo obejmie integrację Waves ze wszystkimi 15 wspieranymi sieciami przez Allbridge. Pośród 15 wspieranych sieci znajdują się m.in. sieci Solana, Binance Smart Chain i Ethereum. Crypto.com będzie obsługiwać aktualizację sieci Tezos. Aktualizacja zostanie przeprowadzona dzisiaj około północy. Dokładna godzina przeprowadzenia aktualizacji może się zmienić ze względu na zmienny czas realizacji kolejnych bloków. Należy pamiętać, że wpłaty i wypłaty na sieci Tezos zostaną tymczasowo zawieszone dzisiaj o godzinie 20 czasu polskiego. Zawieszenie wpłat nie wpłynie na handel tokenami na sieci Tezos. Wersja Hashpeq Wallet 4.2.0 jest już dostępna. Hashpeq reaguje na głosy społeczności, które mówiły, że łączenie się z dApps na telefonach nie jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Zespół Hashpeq wbudował zintegrowaną przeglądarkę dApps w swoją aplikację. Token KDA został dodany do giełdy BitGet. Użytkownicy tej giełdy mogą już handlować tokenami KDA. Token KDA został zestawiony w parze do USDT. FIFA tworzy cyfrową historię wraz z uruchomieniem FIFA Plus Collect wspieranym przez Algorand. Fani piłki nożnej z całego świata uzyskają możliwość kolekcjonowania najlepszych momentów piłkarskich w przystępnej cenie. Osoby zainteresowane FIFA Plus Collect zapraszamy do sprawdzenia strony collect.fifa.com. 30 września zostanie wprowadzona aktualizacja pulpitu nawigacyjnego Hunter oraz pulpitu gry Metashotter. Dodatkowo zespół Metashotter zapowiada wprowadzenie kilku mniejszych aktualizacji do końca tygodnia. Po więcej szczegółów odsyłamy do artykułu na Medium projektu Metashotter. Matcha jest już dostępna na sieci Arbitrum. Użytkownicy Matcha mogą teraz handlować szeroką gamą popularnych tokenów na sieci Arbitrum. Zespół Matcha jak zawsze sprawdzi wszystkie główne DEX na Arbitrum, aby znaleźć najlepsze ceny za swoje tokeny. Matcha dzieli transakcje na wiele źródeł płynności, aby uzyskać najlepszą cenę, jaką może zaoferować rynek. Takie działanie pozwoli na redukcję czasu i wysiłku użytkowników chcących znaleźć najkorzystniejsze ceny.
Zostając przy Arbitrum, pragniemy poinformować o airdropie organizowanym przez wspomniane Arbitrum oraz Apollo X. Pula nagród wynosi $2000. Organizatorzy zdecydowali się na wyłonienie 200 zwycięzców. Do każdego zwycięzcy trafi po $10. Możliwość realizacji zadań zostanie wyłączona 2 października o godzinie 2 w nocy czasu polskiego. Aby wziąć udział w airdropie, należy połączyć swój portfel z siecią Arbitrum z Apollo DEX za pomocą linku, który znajdziecie w artykule konkursowym, oraz zrealizować dowolną transakcję Features na Apollo X DEX. Nie została określona minimalna kwota, która musi zostać użyta przy przeprowadzeniu transakcji Features. Chronos informuje o zakończeniu wersji beta. Od początku istnienia udało się zrealizować ponad 50 milionów transakcji. Powstało 300 dApps na Chronos oraz liczba unikalnych użytkowników tej sieci jest bliska 1 miliona. Zespół Chronos stwierdził, że jest to najwyższy czas na wyjście z wersji beta. Więcej informacji dotyczących planu działania Chronos poznamy 30 września. Przy okazji tego wpisu Chronos dziękuje swojej społeczności za zaufanie oraz wsparcie. Kraken informuje o planach związanych z rozszarami w zespole. COO Kraken, Dave Ripley, zastąpił współzałożyciela i dyrektora generalnego Jesse'ego Powella. Wspomniany Jesse Powell miałby zostać prezesem zarządu. Szczegóły dotyczące tej zmiany zostały opisane w najnowszym poście na blogu giełdy Kraken. Link do tego artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Użytkownicy Juno Finance mogą teraz kupować, sprzedawać, przekazywać i odbierać tokeny USDC na sieci Polygon bez ponoszenia dodatkowych opłat transakcyjnych. Więcej o tym przełomowym partnerstwie przeczytasz w artykule załączonym do tweeta. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!